Cześć, witajcie. Messerschmitt Bf109E4, seria MP Model. Zapraszam na odcinek. Seria MP Model, wydawnictwo Ansfer, 47 numer, rok 2019, numer 3 tego rocznika. Messerschmitt Bf109E4. Skala 1:33. Opracowanie tej wycinanki, tego modelu to pan Marek Pacyński. Pierwsza strona wewnętrzna okładki. Historia powstania samolotu Messerschmitt Bf109. Dane techniczne samolotu. Opis budowy. Model należy do modeli dość prostych, łatwych, ładnych i trzyczęściowy opis budowy, czyli kadłub, skrzydła i pozostałe elementy, czyli podwozie, chłodnice. Oczywiście jak do każdego modelu możemy tu otrzymać zestaw wręg i osłonka kabiny tłoczonych ciśnieniowo i wszystkie części zawarte na 4 arkuszach formatu A4. I tak na pierwszej stronie mamy połączenie takie zarazem i części modelu i rysunki. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rysunków pokazujących budowę, przekrój kadłuba i rozmieszczenie wręg, numeracja poszczególnych segmentów części na modelu. Bardziej takie rysunki ułatwiające budowę wnętrza kabiny, podwozie, czyli goleń z kołem, śmigło, statecznik poziomy. I to mamy na tej stronie. Robię zbliżenie i zbliżenie na rysunki. Tu jest właśnie ten rysunek, można powiedzieć, że taki główny. Przekrój kadłuba i rozmieszczenie wręg. Statecznik, luk z częściami luku podwozia, kabina, fotel, tablica przyrządów. I tu mamy te części. Część numer 1, podłoga, wnętrze tej kabiny, fotel. I krążki kół do naklejenia i sklejenia. I tu mamy pokazane to koło, jak należy skleić, z ilu elementów się składa. I dwie strony arkuszy z już częściami modelu. Ten egzemplarz ma oznaczenia i malowanie z okresu bitwy o Anglię. I tak na tej stronie mamy w zasadzie kadłub, segmenty kadłuba do wycięcia i sklejenia. Rysunki, które tutaj nam pokazują, typu nożyczki, które części musimy jak gdyby wycinać. Jeżeli tu robimy tą wersję bardziej zaawansowaną, czyli z wnętrzem kabiny, i tu mamy właśnie tablica przyrządów, fotel. Natomiast segmenty skrzydeł też mają pokazane tu te elementy, które należy wyciąć w tym miejscu, podwozie. Natomiast jeżeli będziemy robili taką wersję w locie, nie musimy tego wycinać, natomiast tylko naklejamy tu ten element, który jest osłonami goleni.
Ten egzemplarz jest również wzbogacony troszeczkę o takie elementy typu osobne stery, osobne lotki. Tu możemy te lotki pominąć i zostawić, ale możemy je wyciąć, ponieważ te elementy jako lotki są też jako osobne elementy i możemy je tu sobie wkleić. Bardziej to atrakcyjniej wygląda. Podobnie ster kierunku, statecznik też jako osobne elementy i podobnie stery wysokości i stateczniki poziome, czyli mamy te elementy do osobnego wycięcia i sklejenia jako osobne elementy. I segmenty kadłuba w zbliżeniu. Oczywiście podziały blach, oznaczenia, nadruki zrobione. Grafika bardzo ładna, wyraźna, bez żadnych przesunięć. Sklejki łączące wręgi w kolorach podobnych jak segmenty, elementy segmentów. Także jeżeli tutaj coś nam nie będzie się schodziło, to nie widać jakichś białych tu przesunięć. Drobne detale kabiny, tablica przyrządów, pokazany drążek jak wykonać. Po tej stronie mamy skrzydła. Skrzydła dość proste do wykonania. Zarówno segment górny, jak i dolny są połączone, natomiast musimy je odpowiednio uformować i zakleić. Stery wysokości, stateczniki poziome jako odrębne elementy i tu sklejamy te elementy ze sobą. Model wygląda bardziej atrakcyjniej. Część środkowa, płata. I czwarty arkusz to są wręgi do naklejenia na karton. Ewentualnie, jeżeli mamy możliwość dokupienia wręg ciętych laserowo, po prostu wykorzystujemy te wręgi cięte laserowo. Natomiast jeżeli nie, wycinamy i naklejamy na karton. Tu mamy taką legendę właśnie oznaczeń, symboli, które są przy danych elementach oznaczone i jak należy to czytać. I na stronie wewnętrznej okładki rysunki już zestawienie, rzut boczny i zestawienie części, oznaczenie tych części na rysunku. Tu mamy rzut z góry i z dołu i również oznaczenie części ułatwiające sklejanie. Tu jeszcze taki przekrój skrzydła, oznaczenie wręg i rozmieszczenie tych wręg w skrzydle, podobnie śmigło i kołpak. Wręgi w zbliżeniu. Wycinamy, naklejamy na karton. Niektóre detale jeszcze w zbliżeniu. Tak się tu prezentuje. Tu jest legenda, ta, która opisuje nam poszczególne symbole, które są rozmieszczone w wycinance, ułatwiające pracę. I rysunki na stronie przedostatniej. Rzut boczny z oznaczeniami części. Góra, dół. Skrzydło, rozmieszczenie wręg w skrzydle. Kołpak, śmigło. I taki rzut
z przodu, czyli symetria, żeby jak zachować symetrię względem stateczniki, ster i podwozie. Zauważcie, że to podwozie jest takie troszeczkę rozchodzące się pod skrzydła. Należy tu zachować ten kąt. I okładka. I zestawienie zdjęciowe modeli, które ukazały się do tej pory. Model z serii łatwiejszych do wykonania, prostych modeli. Wszystkie modele myśliwców tej serii Messerschmitta, Spitfire'a, Hurricana są dość prostymi modelami, także zachęcam właśnie też do wykonania tego typu modeli. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Cześć.